dobry. Kolejny piękny dzień na działeczce już wiosenną porą się zapowiada. Ja mam zamiar dzisiaj naprawić ten oto fragment mojej działeczki, taką oto zaniedbaną, zarośniętą rabatkę z krzaczkami borówki. Zobaczcie, tutaj są takie biedniutkie, malutkie borówki. No i mam zamiar dzisiaj jeszcze dać im ostatnią szansę, bo jeśli one się nie podniosą, nie zregenerują jakoś, nie zaczną rosnąć, no to będę musiał z nich zrezygnować. One są już bardzo stare, ale ciągle mam nadzieję, że jakoś w nowym miejscu one się spróbują przyjąć. Tak czy siak, będzie to odcinek o pielęgnacji borówki wiosenną porą. No i spróbuję oczywiście naprawić ten oto fragment na mojej działeczce. Mam nadzieję, że mi się uda. Roboty jest jak zwykle sporo. Moją pracę na tej grządce rozpocznę od wyznaczenia takiego obszaru, w którym będę się poruszał. Jest to takie, no powiedzmy, pół jajko, na którym jest raz, dwa, trzy, cztery, 5 krzaczków borówki amerykańskiej. Ten fragment ziemi charakteryzuje się tym, że jest, można powiedzieć, dosyć fajnie zakwaszony, ponieważ ja, kiedy uprawiałem tutaj tą borówkę na przestrzeni kilku ostatnich sezonów, starałem się zakwaszać glebę, także ten obszar jest no tak jakby stworzony do uprawy borówki amerykańskiej, dlatego że gleba jest po prostu kwaśna. No ale jak widzicie, rosną tutaj również jakieś niepotrzebne chwasty, które zagłuszają no taką moją uprawę tej borówki. No i muszę coś z tym zrobić, ponieważ bardzo brzydko to już wygląda. Kiedyś tutaj było wysypane igliwie, były tutaj szyszki. Jak widzicie, to wszystko już zostało przerobione, no i stanowi taką materię. Mam nadzieję, że odczynu kwaśnego, ponieważ nigdy nie mierzyłem jakimś miernikiem właśnie poziomu pH, no ale biorąc pod uwagę to, że rosły tu już kiedyś winogrona, no to ta ziemia naprawdę jest odczynu kwaśnego. Dlatego moja praca ograniczy się dzisiaj jedynie do wyczyszczenia tego terenu, no i drobnych pracach pielęgnacyjnych przy borówkach. Ten chwast w sumie urośnie wszędzie. Jak widzicie, taki mniszek lekarski sobie tutaj porósł, wykopię go razem z korzeniem, a przekonam się jednocześnie, czy ta ziemia jest no taka faktycznie próchnicza. Wbiłem szpadla i pachnie taką próchnicą. No a tu widzicie korzeń mniszka lekarskiego. Wezmę to wszystko dla królika, sobie poję przynajmniej. Mam nadzieję, że będzie mu smakował. Taki wczesnowiosenny mniszek lekarski wraz z korzonkiem. Najważniejsze zadanie na dzisiaj no to chyba wyplewienie tutaj tych wszystkich zagłuszaczy borówki amerykańskiej. Jak wiecie, borówka jest bardzo wrażliwa na towarzystwo innych roślin, które podkradają jej składniki pokarmowe, a przede wszystkim wodę. Dlatego taki zabieg należy wykonywać dosyć regularnie, a najlepiej wyściółkować jakimś takim materiałem, który nie pozwoli się rozprzestrzeniać chwastom, a jednocześnie zatrzyma wodę. Jak widzicie, prace przebiegają pomyślnie. Jest tutaj bardzo dużo takich roślin płożących wokół tej borówki. No i usunięcie ich jest dosyć czasochłonne, ale jakoś daje radę. Spójrzcie tutaj. Usuwając te wszystkie rośliny płożące wokół borówki, zauważyłem, że przy jednym z krzaczków
jest taka oto dziura. Zobaczcie, tu jest wygryziony korzeń. Nie wiem, kto to zrobił, czy to jakaś mysz, czy jakiś karczownik. Po prostu buszuje tutaj jakiś szkodnik. No i jest to jedna z przyczyn, że te borówki tutaj po prostu rosną słabiej. Spróbuję sprawdzić, jaka wielka jest ta dziura. No dosyć spora, zobaczcie, tutaj całkiem spory otwór został stworzony przez jakiegoś szkodnika. No nie jest to dobra wiadomość, będę musiał coś z tym zrobić. Po usunięciu wszystkich takich drobnych chwaścików wokół borówki, dobrze jest również delikatnie przekopać ziemię, tak aby dostarczyć korzeniom powietrza. Także ja właśnie w tej chwili przeprowadzam taki zabieg. No ta ziemia jest, powiem wam, dosyć ciężka. Mimo iż starałem się tutaj zapewnić, aby ta ziemia była jak najbardziej próchnicza. No jak widać, jeszcze nie do końca mi się to udało, więc będę musiał jeszcze pomyśleć, żeby jak najbardziej rozluźnić tą ziemię wokół borówki. No ale jak widać, sam zabieg spulchniania gleby jest bardzo potrzebny i przydatny. Zaraz skombinuję jeszcze jakiś kompost, który tutaj rozrzucę też wokół tych krzaczków. Mam nadzieję, że to pomoże. Zasilę też moje boróweczki taką specjalną, kwaśną gnojóweczką. Zresztą zaraz wam też spróbuję pokazać, w jaki sposób ją sobie przyrządzam, bo ona jest dosyć specyficzna. Początkiem wiosny należy wykonać takie pierwsze cięcie sanitarne naszej borówki amerykańskiej, ale usuwamy jedynie pędy, które raz mogły przemarznąć, tak jak tutaj na przykład, lub po prostu zamarły i nie ma na nich nowych pąków. No a wszystkie zdrowe oczywiście zostawiamy, ponieważ jest to czas, kiedy one już zaczną pączkować i zaczną się pojawiać na naszych borówkach pierwsze pączki. Tak jak tutaj widać. Jak widzicie, te moje boróweczki są już dosyć marne, ale ciągle żywię nadzieję, że one się jeszcze odbudują, zregenerują i zaczną puszczać nowe pędy. Początkiem wiosny warto również dodać takiego świeżego kompostu kwaśnego i utworzyć coś w rodzaju takiego kopczyka. W moim przypadku jest to wręcz wskazane, ponieważ tam wcześniej widzieliście, że jakiś szkodnik po prostu podkopał się pod tą moją borówkę, no i wyrządził szkody. No i jest tam dziura przede wszystkim, także należy ją jakoś uzupełnić. Najlepiej uzupełnić świeżym kompostem o odczynie kwaśnym. Ja sobie tutaj wysypuję taki kompost, który gdzieś tam w szklarni z iglaków powstawał przez kilka sezonów. No on również oczywiście zasili krzew w azot i fosfor, które to składniki są potrzebne do wzrostu borówki, no i lepszego owocowania. Takie kopczyki stanowią fajną bombę pokarmową dla naszych borówek. No i teraz jeszcze pokażę wam, jak robię mój magiczny napój, którym podlewam moje borówki. Wykorzystuję do tego takie ścięte wcześniej gałązki drzew iglastych. W tym wypadku są to iglaki, czyli tuje. Pół wiaderka, a do tego zobaczcie, tutaj mam taką mieszankę. Jest tutaj troszkę trocin, troszkę peletu.
Są to pozostałości po moich zwierzątkach domowych, konkretnie króliku oraz świnkach morskich. Jest to również wymieszane z odchodami tych domowych zwierzątek. Odchody, jak wiadomo, są bogate w azot i fosfor. No i stworzę sobie taką mieszankę, taką gnojówkę nietypową, no ale bardzo odżywczą, moim zdaniem. To wszystko trzeba jeszcze zalać wodą, no i wymieszać. Wymieszać i odstawić na około tydzień, aż to wszystko zacznie fermentować. Musimy oczywiście mieszać od czasu do czasu, również dolewając wody. I po tygodniu taka mikstura jest już gotowa do podlewania nie tylko borówek, ale wszystkich innych roślin lubiących odczyn kwaśny. No to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko obficie podlać moje borówki. No i będę miał nadzieję, że jeszcze one pokażą w tym sezonie, na co je stać. Niech pokażą pazur. A wiecie co? Chyba zanosi się na deszcz, więc za chwilkę moje borówki otrzymają porządną porcję wody. No i troszkę popadało, widać to na załączonym obrazku, ponieważ ziemia jest fajnie namoczona. No i widać też moją pracę. Widać różnicę między tym, co było, a co jest. Takie oto boróweczki już są tutaj widoczne, odchwaszczone. Pojawiają się pierwsze pąki. No i za chwilkę borówka wykształci liście. Dziękuję za uwagę i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!